Miliardy dolarów zniknęły z JFK podczas największego napadu mafii w historii USA. Dlaczego Związek Radziecki nie wierzył w seryjnych morderców i pozwolił Andrejowi Chikatile zabijać dzieci? Poznań. Ostatnich skazańców na śmierć w Kanadzie, mroczną zbrodnię Niemców to w Polsce z 1939 roku i oszustwo stulecia. Aresztowanie Bernarda Madoffa przez FBI. A na deser król, którego osądził naród oraz wynalazek, który stworzył nowoczesną balistykę. To wszystko dowiesz się już w dzisiejszym odcinku. A co łączy te wszystkie wydarzenia? Data, każde z nich miało miejsce 11 grudnia na przestrzeni lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Przełomowe wydarzenia w kryminalistyce i prawie. 1868 rok. Deklaracja petersburska, podpisana 11 grudnia w Petersburgu, stanowi kamień milowy w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego. Akt ten z udziałem 19 państw wprowadził kluczową zasadę w prowadzeniu działań wojennych. Cel wojny musi być ograniczony do osłabienia sił zbrojnych wroga, a nie zadawania żołnierzom niepotrzebnego, nadmiernego cierpienia. Konkretne zobowiązanie dotyczyło zakazu użycia pocisków wybuchowych lub łatwopalnych o masie mniejszej niż 400 gramów. Była to pierwsza próba uregulowania konkretnego rodzaju broni ze względu na jej okrucieństwo, a nie tylko na skuteczne unieszkodliwienie przeciwnika. Deklaracja ta stała się prawnym fundamentem dla późniejszych konwencji haskich i genewskich, a jej zasady do dziś stanowią część międzynarodowego prawa karnego, definiując, co może zostać uznane za zbrodnię wojenną. 2008 rok. Aresztowanie Bernarda Madoffa, które miało miejsce 11 grudnia, wstrząsnęło globalnym rynkiem finansowym. Amerykański finansista został zatrzymany przez FBI za prowadzenie gigantycznego, wieloletniego schematu Ponziego. Choć to wydarzenie było faktem kryminalnym, a nie nowelizacją prawa, jego skala i międzynarodowe konsekwencje doprowadziły do lawiny reform w regulacjach finansowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na całym świecie. Sprawa Madoffa ujawniła luki w nadzorze i kontroli rynków kapitałowych. Skutkiem tego było udokładnienie technik śledczych w obszarze tzw. przestępczości białych kołnierzyków, Angry White Collar Crime. Udoskonalono metody audytu śledczego, forensics accounting oraz wzmocniono uprawnienia organów regulacyjnych, takich jak amerykańska SEC, Securities and Exchange Commission, aby lepiej wykrywać i karać złożone oszustwa finansowe. Całe wydarzenie stanowiło przełom w postrzeganiu przestępczości gospodarczej jako poważnego zagrożenia dla stabilności systemów państwowych. 1792 rok. Proces zdetronizowanego króla Ludwika XVI przed Konwentem Narodowym, który rozpoczął się 11 grudnia, był kulminacyjnym i symbolicznym momentem rewolucji francuskiej. Król został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem zdrady stanu i spisku przeciwko wolności publicznej. To wydarzenie, mimo że obciążone politycznie, miało kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnego prawa publicznego w Europie. Akt ten symbolicznie i prawnie ustanowił fundamentalną zasadę, że nikt, nawet głowa państwa, nie może stać ponad prawem. W praktyce oznaczało to odrzucenie zasady nietykalności monarchy, król z łaski Bożej, i zastąpienie jej suwerennością narodu. Proces Ludwika XVI umocnił zasadę legalizmu, łacek, nullum crimen sine lege. Nie ma przestępstwa bez ustawy. Jako podstawowy filar prawa karnego i ustrojowego pokazał, że wszelkie działania władzy muszą mieć swoją podstawę w ustawie. W ten sposób akt ten definitywnie zakończył erę absolutyzmu monarchy w prawie francuskim i był manifestacją idei oświecenia, gdzie prawo stanowiło wyraz woli ludu, a nie woli jednostki panującej. Było to historyczne przesunięcie odpowiedzialności władzy z płaszczyzny religijnej
i dynastycznej na płaszczyznę czysto prawną i publiczną. 1895 rok. Niemiecki konstruktor Paul Mauser uzyskał kluczowy patent na słynny pistolet Mauser C-96. Ten wynalazek techniczny miał przełomowy i ogromny wpływ na rozwój kryminalistyki i balistyki sądowej. Wprowadzenie tej oraz innej nowoczesnej broni palnej o powtarzalnych mechanizmach strzelniczych wymusiło na służbach śledczych rozwój specjalistycznych dziedzin. Powstała konieczność nie tylko identyfikacji pocisku, ale i powiązania go z konkretnym egzemplarzem broni. Koncentracja na tym aspekcie doprowadziła do rozwoju balistyki identyfikacyjnej oraz mechanoskopii, które stały się niezbędne w dochodzeniach kryminalnych. Kluczem do tego była obserwacja, że każda lufa, iglica oraz wyrzutnik broni palnej pozostawia na pocisku i łusce unikalny mikroskopijny ślad, tak zwaną sygnaturę, niczym odcisk palca. Badania unikalnych śladów pozostawionych przez iglicę, wyrzutnik i rysy lufy na łuskach i pociskach stały się standardową i niezbędną techniką w nowoczesnej kryminalistyce laboratoryjnej, umożliwiając identyfikację narzędzia zbrodni z niezwykłą precyzją. 1995 rok. Podpisanie traktatu z Bangkoku SEA-NWFZ CNVFZ and Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, które miało miejsce 11 grudnia, było doniosłym aktem w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa i prawa karnego. Kraje Azji Południowo-Wschodniej stworzyły w ten sposób strefę wolną od broni jądrowej, obejmującą terytoria 10 państw członkowskich ASEAN, ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Celem tego ważnego aktu prawa międzynarodowego jest nie tylko zapobieganie eskalacji konfliktów w strategicznie ważnym regionie, ale przede wszystkim zapobieganie największym zbrodniom przeciwko ludzkości, czyli użyciu broni masowej zagłady. Traktat ma na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa regionalnego oraz powstrzymanie proliferacji rozprzestrzeniania broni jądrowej. Zgodność z traktatem jest ściśle monitorowana, a wszelkie naruszenia mogłyby podlegać jurysdykcji międzynarodowego prawa karnego i zostać zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko pokojowi. Morderstwa oraz sprawy kryminalne. 1978 rok, w nocy 11 grudnia miał miejsce osławiony napad na terminal frachtowy linii lotniczych Lufthansy na międzynarodowym lotnisku JFK w Nowym Jorku. Było to wydarzenie, które przeszło do historii jako największa kradzież gotówki w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Złodzieje zdołali ukraść około $5 milionów w gotówce oraz dodatkowe $875 000 w biżuterii, co łącznie stanowiło równowartość dzisiejszych ponad $20 milionów. Napad, przeprowadzony z zaskakującą precyzją i znajomością procedur lotniska, został zainspirowany i zorganizowany przez Lucchese Crime Family, jedną z 5 nowojorskich rodzin mafijnych. Całe zdarzenie stało się symbolem siły i bezkarności przestępczości zorganizowanej w USA w tamtym okresie. Pomimo że Federalne Biuro Śledcze FBI prowadziło szeroko zakrojone dochodzenie, a większość bezpośrednich sprawców została z czasem ujęta, skazana lub zginęła w wewnętrznych porachunkach mafijnych związanych z podziałem łupu, większości skradzionych pieniędzy nigdy nie odnaleziono. Ta niewyjaśniona do końca sprawa stała się kanwą dla licznych książek i filmów. 1920 rok. W nocy 11 grudnia doszło do dramatycznego wydarzenia znanego jako The Burning of Cork, podpalenie Cork w Irlandii. W ramach brutalnego tłumienia irlandzkiego powstania jednostki pomocnicze armii brytyjskiej, powszechnie znane jako Black and Tans, Czarni i Tansi, dokonały podpalenia i zniszczenia znacznej części historycznej dzielnicy handlowej w mieście Cork. Zniszczono liczne budynki, sklepy i siedziby władz lokalnych. Był to
celowy akt kryminalny i odwetowy o charakterze militarnym, którego celem było złamanie morale i oporu cywilnego ludności irlandzkiej. Wydarzenie to jest do dziś symbolem brutalności Brytyjczyków podczas irlandzkiej wojny o niepodległość. 1962 rok. 11 grudnia w więzieniu Don Jail w Toronto odbyły się historyczne egzekucje Artura Lucasa oraz Ronalda Torpina. Byli to ostatni skazani, na których wykonano karę śmierci w Kanadzie, zamykając tym samym ponad 100 lat jej stosowania w tym kraju. Egzekucje te, przeprowadzone mimo rosnącego sprzeciwu publicznego, stały się istotnym, katalizującym momentem w historii prawa karnego. Wydarzenie to wywołało głęboką i szeroką debatę prawną, etyczną i społeczną na temat moralności, skuteczności oraz nieodwracalności kary głównej, pomimo że prawna abolicja, zniesienie kary śmierci za pospolite przestępstwa, takie jak morderstwo, nastąpiła dopiero 14 lat później, w 1976 roku. Egzekucje Lucasa i Turpina skutecznie zakończyły jej stosowanie w praktyce. Wydarzenie to w znaczący sposób przyczyniło się do wzrostu poparcia dla trwałego usunięcia kary głównej z kanadyjskiego systemu sprawiedliwości i umocnienia zasad humanitarnych w prawie karnym. 2009 rok. 11 grudnia wykonano wyrok śmierci na Matthew Ringlesie, byłym amerykańskim mordercy skazanym w stanie Indiana. Egzekucja została przeprowadzona za pomocą zastrzyku trucizny Angiolethal Injection, metody, która jest standardowym i dominującym sposobem wykonywania kary głównej w większości stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki USA. To wydarzenie wpisuje się w ciąg dalszego stosowania najwyższego wymiaru kary w USA, gdzie jest ona nadal utrzymywana i stosowana w 27 stanach. Przypadek Ringlesa, podobnie jak inne egzekucje, systematycznie podsycał publiczną i prawną debatę na temat konstytucyjności kary śmierci, zwłaszcza w odniesieniu do 8 poprawki zakazującej okrutnych i niezwykłych kar, jej humanitaryzmu oraz niebezpieczeństwa związanego z potencjalnymi błędami sądowymi i egzekucją osób niesłusznie skazanych. Pomimo kontrowersji, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wielokrotnie potwierdzał zgodność kary śmierci z konstytucją. 1982 rok. 11 grudnia Andrzej Chikatilo, jeden z najbardziej osławionych i brutalnych seryjnych morderców w historii Związku Radzieckiego, ZSRR, popełnił kolejną ze swoich zbrodni. Tego dnia uprowadził 10-letnią Olgę Stalmaczenok bezpośrednio z autobusu, a następnie brutalnie ją zamordował. Zbrodnia ta, podobnie jak reszta jego czynów, była aktem wyjątkowego bestialstwa, charakteryzującym jego przerażające modus operandi. Zbrodnicza działalność Chikatiły trwała przez ponad 10 lat i doprowadziła do śmierci kilkudziesięciu ofiar, głównie dzieci i młodzieży. To, co szczególnie wyróżniało tę sprawę, to systematyczne błędy i zaniedbania w śledztwie, które wynikały bezpośrednio z biurokracji i ideologicznych założeń panujących w ZSRR. Ówczesne władze i służby śledcze działały w oparciu o sztywne przekonanie, że tak patologiczni i seryjni przestępcy są zjawiskiem czysto kapitalistycznym, a zatem nie mogą istnieć w idealnym społeczeństwie komunistycznym. To ideologiczne zaślepienie uniemożliwiało skuteczną koordynację działań, prawidłową analizę psychologiczną i profilowanie, co pozwoliło Chikatilemu na długotrwałe unikanie odpowiedzialności i popełnienie kolejnych zbrodni. 1939 rok. 11 grudnia siły niemieckie po inwazji na Polskę przeprowadziły w lesie Buczyna, niedaleko Tarnowa, pierwszą masową egzekucję obywateli polskich. Zamordowano wówczas 42 osoby, byli to działacze społeczni
i polityczni urzędnicy oraz inteligencja. To tragiczne wydarzenie jest uznawane za pierwszą udokumentowaną masową zbrodnię wojenną popełnioną przez Niemców w okolicach Tarnowa i stanowiło zapowiedź szeroko zakrojonej akcji Intelligenzaktion, mającej na celu fizyczną eliminację polskich elit. Egzekucja ta była częścią szerszego planu terroru i pacyfikacji, stanowiąc jedną z pierwszych setek podobnych zbrodni na terenie okupowanej Polski. Historyczne wydarzenia. 1901 rok. 11 grudnia włoski wynalazca Guglielmo Marconi osiągnął jeden z największych przełomów w historii technologii, wysyłając i odbierając pierwszą transatlantycką wiadomość radiową. Sygnał składający się z 3 kropek, liter S w alfabecie Morsa, został nadany ze stacji w Polthu w Cornwalli w Anglii i odebrany przez Marconiego w St. John's w Nowej Fundlandii w Kanadzie. Osiągnięta odległość przeszło 3500 km była kluczowa. Sukces ten nie tylko udowodnił, że fale radiowe mogą pokonywać ogromne dystanse, zaginając się wokół krzywizny Ziemi, ale także obalił dotychczasowe teorie zakładające, że komunikacja bezprzewodowa będzie ograniczona jedynie do zasięgu wzroku. To osiągnięcie stało się kluczowym momentem w rozwoju całej komunikacji radiowej, rozpoczynając nową erę włączności. Ostatecznie położyło to fundamentalny kamień węgielny pod współczesne media masowe, radio, komunikację bezprzewodową, np. Wi-Fi, i w szerszym kontekście pod całą telekomunikację globalną. 1910 rok. 11 grudnia na targach motoryzacyjnych w Paryżu francuski inżynier i chemik Georges Claude po raz pierwszy zaprezentował publiczności lampę neonową. Był to przełomowy wynalazek oparty na zjawisku luminescencji. Lampa wykorzystywała gazy szlachetne, głównie neon, które zostały umieszczone w szczelnie zamkniętych szklanych rurach. Kiedy do elektrod znajdujących się na końcach rury doprowadzano wysokie napięcie prądu elektrycznego. Gaz wewnątrz rury jonizował się i emitował charakterystyczne, jaskrawe, kolorowe światło. Choć sam neon, którego nazwa pochodzi od greckiego słowa neos, nowy, świeci na czerwono-pomarańczowy kolor poprzez dodawanie innych gazów szlachetnych jak argon, krypton lub pokrywanie wnętrza rur luminoforami, można było uzyskać pełną gamę barw. Wynalazek ten wkrótce dokonał rewolucji w reklamie świetlnej i oświetleniu miast. Charakterystyczne, żywe barwy neonu i możliwość kształtowania rur w dowolne formy nie tylko zmieniły nocny krajobraz metropolii, ale również stworzyły nową, wizualną i dynamiczną formę marketingu, która stała się symbolem XX wieku. 1915 rok. 11 grudnia odbył się pierwszy lot samolotu Junkers JT-1. Był to jednomiejscowy samolot eksperymentalny, którego znaczenie dla inżynierii lotniczej było przełomowe. Był to bowiem pierwszy statek powietrzny na świecie zbudowany w całości z metalu, co oznaczało odejście od dominującej w tamtym okresie budowy z drewna i płótna. Głównym materiałem wykorzystanym do jego konstrukcji było duraluminium, lekki, ale bardzo wytrzymały stop aluminium. Ten wynalazek techniczny autorstwa niemieckiego inżyniera Hugo Junkersa był ważnym krokiem w historii awiacji i inżynierii lotniczej. Konstrukcje metalowe, które charakteryzowały się wyższą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, obciążenia oraz uszkodzenia w porównaniu do konstrukcji drewnianych, okazały się bardziej niezawodne w eksploatacji. Udany lot Junkersa 1 zapoczątkował nową, bezpieczniejszą i bardziej trwałą erę w projektowaniu i budowie samolotów, najpierw wojskowych, a później także cywilnych i pasażerskich na skalę masową. 1946 rok. 11 grudnia Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ podjęło decyzję o założeniu UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund. Międzynarodowa organizacja została powołana początkowo jako fundusz awaryjny,
którego głównym celem było natychmiastowe niesienie pomocy dzieciom w Europie i Chinach, które zostały poszkodowane przez II wojnę światową. Zapewniano im żywność, leki i ubrania. Z biegiem czasu w 1953 roku mandat organizacji został rozszerzony i miała ona już charakter stały. UNICEF stał się kluczowym momentem w historii ruchów humanitarnych i globalnej ochrony praw dziecka na świecie. Dziś UNICEF działa w ponad 190 krajach i terytoriach, koncentrując się na poprawie zdrowia, edukacji i żywienia dzieci, a także na ich ochronie przed przemocą, wykorzystaniem i epidemicznymi zagrożeniami. Organizacja ta jest prawnym i moralnym rzecznikiem praw dziecka na świecie. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli 11 grudnia nie będzie już dla Was normalnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki odnośnie wydarzeń, które miały miejsce danego dnia, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, co działo się wczoraj, zapraszam serdecznie na wczorajszy odcinek, a dziś zapraszam na jutrzejszy, a teraz do następnego.